Czy strop nad podporą skrajną rzeczywiście jest przegubowy, czy jednak częściowo utwierdzony? Czy zależy to od liczby kondygnacji? Sprawdźmy, czy ma to realne znaczenie w projektowaniu. Cześć, nazywam się Mateusz Frydrycki, prowadzę strukturalnie. W tym materiale omówię, jak zmienia się stopień utwierdzenia stropu nad podporą skrajną wraz z liczbą kondygnacji. Bazuję na artykule mojego autorstwa, link do niego znajdziesz w opisie. Mamy spis treści. Na początku przejdziemy sobie przez wprowadzenie oraz założenia. Następnie przejdziemy do faktycznej części analizy i omówimy sobie pokrótce wyniki oraz zalecenia. Pierwszy rozdział wprowadzenie, streszczenie. Pozwolę sobie przeczytać, żeby nic nie przekręcić. Analizę przeprowadzono na przykładzie ramy jednonawowej o 1, 2 i 6 kondygnacjach. Ramę stanowią ściany murowane zwieńczone żelbetowym wieńcem połączonym z żelbetową płytą stropową. Uwzględniono wyłącznie obciążenia pionowe przyłożone do górnej krawędzi stropu, czyli generalnie geometria konstrukcji oraz obciążenia odpowiadają typowemu obiektowi mieszkalnemu. Główne modele analityczne wykonano jako powłokowe w płaskim stanie naprężenia. Na styku mur-wieniec zdefiniowano jednostronny kontakt przenoszący wyłącznie siły ściskające. W celach porównawczych wykonano również modele belkowe. Uzupełnieniem analizy jest eksperyment przeprowadzony na modelach fizycznych. Film omawiający artykuł to jest to, co teraz oglądacie. Możecie zobaczyć jeszcze film omawiający eksperyment. Przechodząc do założeń, pokrótce geometria, czyli jakaś ściana, wieniec, strop, mniej więcej typowy obiekt mieszkalny. Co jest właśnie ważne, w analizie uwzględniono jedynie obciążenia pionowe, czyli brak żadnych obciążeń poziomych i zastępczych od imperfekcji. Kolejno mamy modele referencyjne, czyli podparcie przegubowe i utwierdzenie, gdzie tutaj, tak jak widać, zrobiono dwa modele, sztywno zamocowane, przegubowo zamocowane i wyznaczono ugięcie oraz momenty zginające. Będziemy się do nich odwoływać później. Ramy, modele powłokowe. Pokrótce przedstawię to, co zostało zrobione, czyli model zrealizowano za pomocą elementów powłokowych przy założeniu płaskiego stanu naprężeń PSN w przestrzeni 2D, XZ. Może PSO byłby lepszy, ale na ten moment były takie możliwości programu. Co jest ważne i co było poddane analizie, to na liniach stanowiących styk wieńca z murem zdefiniowano zwolnienia liniowe przenoszące jedynie siły dociskające do muru. I to jest ten fragment, który tutaj widać, czyli jest sobie strop, jest sobie wieniec i tutaj na tej linii zdefiniowany był kontakt przenoszący jedynie siły dociskające. Siatka elementów skończonych została dobrana tak, żeby było dobrze, czyli na potrzeby niniejszej analizy nie przeprowadzono dokładnej analizy zbieżności siatki. Tutaj przykładowo pokazano detal na roże, w jaki sposób mniej więcej to wyglądało. Siatka została dobrana według jakichś typowych zasad związanych z siatkowaniem. Przechodząc już do wyników, mamy tutaj dla ramy jednokondygnacyjnej wynik modelu z kontaktem, gdzie możemy zobaczyć, że w przypadku, gdy obciążenie ze stropu jest małe, pojawia się właśnie to oderwanie się wieńca od ściany murowanej. W takim przypadku ugięcie oraz charakter momentu zginającego jest bardzo podobny do charakteru jak dla belki swobodnie podpartej. Tutaj mamy właśnie te modele referencyjne, żeby porównać. Ugięcie 7,1, 7,1 oraz moment zginający 42 i 3, 43, czyli mniej więcej są do siebie zbliżone. Warto tutaj też zaznaczyć, że są siły kontaktowe, gdzie tutaj widać, że tak właściwie tylko na tym skraju jest przenoszony docisk. W celach porównawczych model bez kontaktu, czyli model sztywny, gdzie na tej linii nie było zdefiniowanego żadnego zwolnienia. Moment zginający wygląda tak jak tutaj, czyli 31, 35 i ugięcie jest 5 i 4, czyli znowu porównując to do ramy jednokondygnacyjnej, ale w wyniku z kontaktem, no to jest znacznie mniejsze ugięcie oraz znacznie mniejszy moment zginający w przęśle, no i ten moment powędrował nad podporę. I teraz odnosząc się do naszych modeli referencyjnych, to nie jest to zdecydowanie model belki obustronnie utwierdzonej, ale
ze względu zarówno na ugięcie, czyli 1,4, 5,4, jak i moment zginający 31, 35, 14, 35, jednak widać, że też nie jest to stricte belka swobodnie podparta. Przechodząc dalej, mamy ramę dwukondygnacyjną, gdzie mamy wyniki modelu z kontaktem. Tutaj widzimy, że generalnie zależność jest bardzo podobna jak poprzednio, to znaczy dla najwyższej kondygnacji widzimy to odrywanie się stropu od krawędzi muru, zarówno na górze, jak i na dole. I też odrywanie się krawędzi muru na kondygnacji niższej, z tym, że jest ono już mniejsze, co widać po deformacjach, gdzie na najwyższej kondygnacji jest tak właściwie jak dla ramy jednokondygnacyjnej, a dla kondygnacji poniższej to ugięcie jest mniejsze. Tak jak tutaj tak jak tutaj przedstawiono właśnie na tym rysunku ugięcia oraz momenty zginające, gdzie widać, że ta obciążenie z góry ustabilizowało, zamocowało bardziej strop kondygnacji niższej. Możemy też zobaczyć to po wartościach i charakterze sił kontaktowych, jakie przenoszone są na styku wieniec-mur. Przykładowo wyniki model bez kontaktu. I teraz gdyby porównać model z kontaktem do modelu bez kontaktu, to widzimy, że ugięcia są, tak jak było poprzednio, zdecydowanie mniejsze przy modelu sztywnym niż przy modelu z kontaktem oraz wykresy momentów zginających są zdecydowanie większe nad podporą w przypadku modelu sztywnego. Rama sześciokondygnacyjna to są analogiczne wnioski, czyli im wyżej, im niżej schodzimy ze stropami, tym ugięcie stropów jest mniejsze. Tak jak tutaj widać 8,4, 7,2, 6,0, 5,2 i tak dalej. W przypadku momentów zginających też to widać, że te momenty, które są w przęśle, maleją generalnie, a zwiększają się momenty nad podporą, czyli tutaj odwrotnie proporcjonalnie. W przypadku też samych deformacji warto zwrócić uwagę, że to odrywanie się na wyższych kondygnacjach występuje zarówno od góry, jak i od dołu. Natomiast już przy tych niższych kondygnacjach tu odrywanie występuje albo w bardzo małej wielkości, albo w ogóle. I gdyby chcieć to porównać przykładowo do modelu ramy sztywnej, tylko że może tej sześciokondygnacyjnej, to widzimy, że już dla tych dolnych kondygnacji charakter wykresu, charakter deformacji ściany jest już bardzo, bardzo zbliżony. Czyli im wyższe obciążenie z wyższych kondygnacji utwierdza, stabilizuje obroty, które są nad skrajną podporą w przypadku stropów. I widać też po siłach kontaktowych, gdzie no tutaj akurat w przypadku tej sześciokondygnacji, że tak właściwie, czyli to jest to miejsce, w tym miejscu cały wieniec dociska do ściany murowanej, a ściana murowana kondygnacji wyższej, no prawie na całej swojej szerokości. Czyli gdyby była jeszcze jedna kondygnacja, to najprawdopodobniej byłby cały docisk, czyli można byłoby traktować, że model jest sztywny. Warto tu zaznaczyć też, że akurat w przypadku tej konstrukcji murowej więcej kondygnacji chyba nie mogłoby być z uwagi na nośność muru, ale to też warto być po prostu tego świadomym. Tutaj sobie to omówiliśmy. I też na co może warto zwrócić uwagę, to że sama wartość momentu zginającego, jak mamy model sztywny, to już w przypadku tych ostatnich kondygnacji, czyli tych pierwszej i drugiej, czyli tych najniżej położonych, już wartości momentów zginających są bardzo bliskie temu, co jest w modelu sztywnym. Czyli wyższe kondygnacje, mniejsze obciążenie pionowe i większe obroty, czyli większy moment zginający w przęśle, mniejszy nad podporą. Im większe obciążenie pionowe, tym większy moment nad podporą i mniejszy w przęśle. Kolejno jako ramy modele belkowe i w celu odwzorowania obrotu wieńca widocznego w modelach powłokowych zdecydowano się wprowadzić przegub na połączeniu wieńca ze ścianą murowaną. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zdefiniować podatne zwolnienie obrotowe uzależnione od siły dociskającej, jednak w tym przypadku nie było to możliwe.
Jest to ponadto bardzo skomplikowany model, więc zdecydowano się po prostu uprościć i arbitralnie w niektórych miejscach, przy niektórych połączeniach prętowych zdefiniować zwolnienie przegubowe. I tutaj starano się po prostu odwzorować, tu odsyłam do artykułu, czyli w przypadku, jeśli nie chce się wykonywać modeli powłokowych, możliwe jest też to zrobienie na modelach belkowych, jednak trzeba mieć trochę wiedzy na tym, gdzie modele belkowe gdzie należy zwolnić ten element. I tak jak tutaj arbitralnie zwolniono na najwyższych trzech kondygnacjach, to gdybyśmy to porównali do modelu powłokowego, to widać, że po momentach zginających, już pomijam, że tutaj troszeczkę inny jest wykres momentu z uwagi na przyjęcie innej rozpiętości, ale im wyżej schodzimy, tym większe jest to utwierdzenie, czyli jakiś sens ma to zwolnienie i w przypadku, gdy kondygnacje są niższe, mamy sztywne połączenie, wieniec, ściana murowana, co też jakoś przejawia się, znajduje odzwierciedlenie w modelu powłokowym, czyli jest to realne, natomiast trzeba pamiętać, że zdefiniowanie przegubu jest arbitralne i można w tym po prostu popełnić błąd. Natomiast do jakiegoś szacowania i przybliżenia oczywiście to jest jak najbardziej ok. Zestawienie wyników, którego nie będę tutaj omawiał, żeby nie zanudzać. I co jedno z ważniejszych rzeczy, dlaczego w ogóle powstał ten artykuł, jest to zalecenie dotyczące zbrojenia płyty stropowej według Eurokodu II. Przeczytam. Według warunków konstrukcyjnych dla zbrojenia podłużnego płyt podanych w rozdziale 9.3.1.2 normy Eurokod 2 należy przewidzieć zbrojenie górne nad podporą skrajną, mimo że nie jest ono potrzebne z obliczeń statycznych, to znaczy zakładało się podporę przegubową. Tutaj przedstawiono ten zapis z normy, czyli z reguły jak liczy się stropy, zakłada się, że są przegubowo oparte na podporach skrajnych, natomiast wtedy trzeba przewidzieć zbrojenie nad podporą, które jest jakimś procentem od zbrojenia z przęsła obok. I teraz tutaj przeprowadziłem jakąś taką krótką analizę, jakiej w ogóle wartości mogą być te momenty zginające. W przypadku belki swobodnie podpartej jest to oczywiście QL²8, czyli moment dla belki obustronnie zamocowanej nad podporą to jest QL²12, czyli to jest 60% tego momentu zginającego od belki swobodnie podpartej. Norma Eurocode 2 zakłada co najmniej 25%, czyli to jest QL² przez 32, a według przeprowadzonych analiz w tym rozdziale wyszło, że to jest około 40%. I przechodząc do wniosków, analiza wykazała jednoznaczną zależność między liczbą kondygnacji a pracą stropu nad podporą skrajną. Wraz ze wzrostem liczby kondygnacji zwiększa się efektywny stopień utwierdzenia stropu nad podporą skrajną. Kolejne, co przed chwilą omówiłem, czyli moment podporowy. Według zaleceń normy jest to co najmniej 25% jak dla belki swobodnie podpartej. Maksymalny do uzyskania jak dla modelu referencyjnego belki obustronnie zamocowanej to jest 67%, według przeprowadzonych analiz 40%. Czyli racjonalnym wydaje się przyjęcie pośredniego procentu między 67 a 25%. Proponuję na przykład chociażby średnią arytmetyczną, czyli 45%. Kolejno modele fizyczne, które tutaj pokrótce przedstawię, a będą omówione dokładniej w innym filmie, oraz bibliografia. Jeżeli temat jest dla Ciebie istotny, pełny artykuł znajdziesz na blogu Strukturalnie, link w opisie. Jeśli chcesz zobaczyć eksperyment uzupełniający tę analizę, znajdziesz go w innym materiale na kanale. Daj znać, jakie podejście projektowe Ty przyjmujesz na co dzień. Jeżeli takie analizy są dla Ciebie przydatne, zasubskrybuj kanał i obserwuj Strukturalnie na LinkedIn. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!